No i co, Kamil? Zaczynamy sezon wędkarski 2025 Spice Fishing. Tak. Jedziemy na łowisko Oleśnik. Tak, tam opowiemy troszkę więcej o tym, co się będzie działo, jak będziemy łowić. Będzie na pewno dobrze. Do zobaczenia na wodzie. No i co, jesteśmy na łowisku aktualnie. Pierwsze wrażenia? Super. Super, no. Fajne miejsce, cisza, spokój, dużo drzew. Domków też jest dużo. No. Nie jest to duży zbiornik, oczywiście, trzeba to uwzględnić, ale tak jak patrzymy, ryba pracuje. Ja myślę, że powinno być fajnie. No. Nie będziemy zawczasu nic mówić, ale Chwalić. myślę. No zaczniemy od mniejszego nęcenia, drobno, zobaczymy jak ryba będzie się zachowywała. Jeżeli będzie miała chęci na więcej, to będziemy dosypywać. No, Zaczynamy. zaczynamy. No i co, wędki rozstawione, Rozstawione. Właśnie będziemy wrzucone. trochę przynęcać. Co tutaj mamy? Delikatnie. Palecik Halera, kulki Monster Carabin Wader, zadipowany w Giant Krabie. Przepis w tamtym sezonie dał mi sukces, więc miejmy nadzieję, że w tym sezonie będzie to samo. Co, mamy wyrzucone już wędki. Kamil rzucił swoje dwie na środku. Tak się podzieliliśmy, że ja mam troszkę dalej fajną miejscówkę. Tak, wydaje mi się, że fajną. Poleconą właśnie tutaj od opiekuna łowiska pod brzozą. Tam jest też karbnik, więc naprawdę bardzo drobne nęcenie. Jeżeli chodzi o lewą stronę, mam skrajną lewą wędkę. Zrzuciłem sobie troszkę na blisko, bo wiem, że tutaj gdzieś ryba chodzi po całym łowisku i może też być blisko, tak, bo to tutaj jest każdy rodzaj ryby, od tułpyki, amur, sum, karp, także nie wiemy tak naprawdę co złapiemy, przyjechaliśmy na karpia. Jeżeli nasza technika nie poskutkuje, no to wbijamy na ostro, co mam powiedzieć. Tu to by się praca nadała. Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy po coverowaniu. Mam nadzieję, że da to jakiś efekt. Moje główne narzędzie pracy podczas tego wypadu to jest właśnie oto ta kobra. Polecam korda. No polecam korda. Skończyliśmy nęcić. Rozstawieni, dlatego idziemy na chwilowy zasłużony odpoczynek. Trochę pochillować. Jest chillera. I co? I teraz czekamy na branie. No, będziemy troszkę pracować, żeby to brania były. Co mam więcej powiedzieć? Jutro troszkę techniki zmienimy. Jak będzie takie słoneczko jak dzisiaj, to myślę, że na Zigriga się przerzucimy. No pogodę mamy sprzyjającą, też rozmawialiśmy tutaj z opiekunem łowiska i powiedział, że ryba chodzi przy tafli. Puszczenie z igriga może też dać nam fajne brania. I jutro też planujemy sądować, sprawdzić dokładnie jaki mamy grunt, jakie mamy głębokości, na których łowimy. No dokładnie, troszkę pospombujemy jutro, żeby wykorzystać potencjał naszych peletów i wszystkiego co mamy w zanadrzu. Zobaczymy no, co przyniesie los. Tutaj mamy fajny pelecik nowy z TT Carp. Nazywa się Egzorcysta. Za niecałe 300. Za niecałe 300, także będziemy testować. Bardzo fajnie pachnie. To jest mieszanka wszystkiego. Takiej mieszanki to ja nigdy nie robiłem, ale to jest właśnie ten pierwszy raz. Na tą chwilę jest spokojnie.
Stwierdzam, że nawet trochę za spokojnie, ponieważ widzimy, że spławy się robią, ale jednak te ryby nie chcą się rzucić na nasze przynęty. Zauważyliśmy jedną rzecz, że przy 2 zarzutach moim i Michała wpadliśmy w zaczep. Jeszcze nie wiemy, co to jest, ale musimy uważać, czy przypadkowo nasze przynęty gdzieś nie siedzą w jakimś miejscu, gdzie po prostu ryba i tak nie wejdzie. No ale zrobimy przerzutki, będziemy obserwowali i za chwilę może coś wpadnie. Na to czekamy, żeby rozpocząć sezon z wielką petardą. A jak to będzie gruba ryba, to już w ogóle będzie super. Co dziś szef kuchni poleca? Dzisiaj ostrygi w sosie kremowym robimy. Że najważniejsza część, moi drodzy, pamiętajcie, najważniejsza część wędkarstwa. Jedzenie. Jak nie macie dobrego jedzenia, to nie ma wędkarstwa. Tutaj wszystko pięknie, proszę bardzo. Drapiki się robią, także polecam. I oczywiście życzcie nam smacznego. Freight car steaming down the line to Birmingham. Dobra, moi drodzy, jest już noc, nie mieliśmy żadnego brania, więc trzeba coś zrobić. Mieliśmy troszeczkę drzemeczki, że tak powiem, wypoczęliśmy. Ja troszkę zmienię zestaw, że na całą noc przerzucam na sobie na Ronnie Riga, na pojedynczym popku. Prawą stronę tylko miejsce tak naprawdę zmienię, dokobruję sobie i pozostaje nam czekać. Tak naprawdę pozostaje nam czekać i zobaczymy, co ta noc przyniesie. Tutaj taki zestawik mieliśmy. Właśnie kulka z Invadera. Podbita popkiem z Anywater. I co? I teraz będziemy troszkę inaczej łowić, bo zmieniamy na taki podbity orzeszek na Ronnie Rigo, więc jak tutaj sobie zobaczycie, będzie ładnie się prezentować, obracać i mam nadzieję, że tutaj coś się wydarzy. No i co? Mamy zrzucone, więc zobaczymy, co dalej. Lecimy do drugiej wędeczki. No i właśnie tam chciałem, bo chciałem troszkę dalej. I tutaj troszkę pokładamy nadzieję w tej wędce skrajnej prawej, bo jest przy wierzbie, to jest karmnik, więc ta ryba prędzej czy później musi się tu zjawić, nie ma jednego wyboru. Czy jutro, czy dzisiaj, to na pewno jest pewne, że ona tam będzie, troszkę podnęcimy. Rzuciłem troszkę dalej niż ten karmnik, bo może ta ryba gdzieś tam chodzi, ale dalej jest to przy brzegu. No i liczę na to, że coś rano będzie budziło mnie. Wędkarze się pozjeżdżali. I co? No i patrzymy tylko, jak łowią. Co się tam dzieje. No ale póki co jest cisza. Może na spławik się przerzucił, bo tam kolega łowi na spławik. No to mówiłem, żeby zarzucić ładny haczyk i ukleje zacząć zbierać. Tylko my spławików nie mamy. Zużyjemy to z tego, od Zigriga. Dobra. Słuchajcie, mamy pierwszą rybę tej zasiadki. Trafiła nam się piękna 8. Uwierzcie, takiej ryby na tym łowisku to jeszcze nie znajdziecie. Były piękne emocje, w tej chwili przedstawię wam tego potwora. Patrzcie, jak to chodzi. Piękna ósemka. Piękna 8. Piękna. Ach, ale ma łuski. No, A jaka smaczna. będzie dzisiaj jedzone. Moi drodzy, jesteśmy przed sądowaniem. Następny etap, przesądujemy sobie troszkę to łowisko. Nie mamy jeszcze żadnych fajnych wyników, oprócz tego porannego 8 kg, które właśnie wam prezentowaliśmy. Natomiast wiemy, że tutaj środeczek może być kluczowym miejscem, bo jest najgłębiej. Będziemy to zaraz sprawdzać, zobaczymy, czy te ryby są, czy ich nie ma, więc oglądajcie. Sądujemy sobie, zobaczymy, jak wygląda nasza okolica. Więc tak, mocne 1-2 metra, od 1 do 1,5, to zależy. Raczej środek jest dosyć głęboki. No i widać, że te ryby tutaj są. Widać, że te ryby są, ale trzymają się tylko tej linii środkowej.
I to jest ciekawe, bo my byliśmy przekonani, że one gdzieś są po bokach i mniej więcej tak mieliśmy zestawy. Nie ma za dużo zielska z tego co widać, jest bardzo fajnie i twardo ta gleba ułożona. Tu mamy takie właśnie zielsko w tym miejscu i to wyznacza środek łowiska. Środek między domkami po przeciwległej stronie Część i wspólną, naszymi. nie? To jest tak zwana część wspólna, ona też nawet jest na łowisku opisana. I to jest największy taki, jakby powiedzieć, lej, co nie? Tak. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze na wprost nas, jak to wygląda. Zobaczyliśmy sobie bok i przejdziemy do mojej prawej wędki, Tak, bo to bo będzie Michał istotne. ogólnie rzuca właśnie tam pod tamte drzewa. Tam jest taka wierzba, stoi i tak jak rozmawialiśmy z opiekunem łowiska, że to jest miejsce trochę taka do karmienia ryb. Karmnik, tak. Taki karmnik i że tam siedzą ryby. Dobra, tutaj mamy środek. No i ewidentnie 1,5 metra, bardzo dużo ryb, które możecie sobie zobaczyć właśnie na sądzie. Bardzo fajnie to wygląda. 1,4 zaczyna się spadek, więc no docelowo to chyba będzie punkt rzucania po prostu przed siebie, tak? Tutaj nie na boki, tylko przed siebie. Zważając na to, jaką mamy pogodę zmienną, jest bardzo zimno. I te ryby po prostu się chowają na głębinach. Masz jakieś przemyślenie dotyczące przynęt? Wiesz co, widzę różnorodność na tej mapce, widać też te odległości od dna, więc widać, że te ryby, jak wcześniej sądowałem i patrzyłem, trzymały się bardzo blisko, natomiast im dalsza pora dnia, tym widzę, że one są wyżej, bo one są tak naprawdę na metr od dna w tym momencie, czyli można powiedzieć, że pół metra od tafli wody mamy rybki. Ale oczywiście my jesteśmy już przed samą, można powiedzieć, nocą, więc zostawimy sobie po prostu taką przestrzeń na poranne brania, żeby to rzucić na samo dno i tam będziemy patrzeć. To może troszkę takim popkiem podbijemy. Ja mam nadzieję, że tutaj popek zadziała troszkę wyżej niż standardowo, te 20 cm i zobaczymy, co będzie się działo. Idziemy na moje stanowisko. Zobaczymy, jak to wygląda przy tej wierzbie. Czy tak samo jak na stanowisku Kamila, czy troszkę inaczej. No i standardowo co? Rzuciłem sobie troszkę dalej, żeby miał tą przestrzeń, żebym zobaczył, gdzie mam tą kulę aktualnie, jaka jest głębokość. W tym momencie jestem na środku leju, czyli wszystko się sprawdza. Mamy 1,50 m głębokości i te ryby tutaj są. Te ryby są. Co mogę więcej powiedzieć? No jest bardzo dużo ryb, jak widzicie w tym momencie. Wiadomo, no to niekoniecznie mogą być karpie, jak widać jest jakaś ławica, więc ale te karpie są dosyć spore, tak? Te ikony jednak odzwierciedlają takie, można powiedzieć, 3-4 kg. Żółte takie machnięcia mamy, są widoczne jakieś ruchy, może jakieś drapieżniki, może jakieś krzewy ewidentnie. Tutaj jak widać jest to 1,5 metra zachowane aż do momentu tutaj ściągania wędki. Czyli do samego brzegu mamy tutaj bardzo głęboką wodę i tutaj już mamy wzrost. Troszkę dalej rzucimy. Troszkę bardziej w lewą stronę. Zobaczymy, jak dobrze, jak źle tutaj jest. 1,5 metra, ok. No to Czyli co, standardowo. 1,5 metra mam gdzieś tak na środku z tego tak, na środku. łowiska. Już na tej wysokości, co wcześniej były ryby. Ich już Czyli bliżej domku jedynki. Tak, czyli bliżej domku jedynki. Ich tutaj już nie ma po prostu. Czyli no 1,60 m jest dół wyrzeźbiony, więc fajnie by tu było rzucić. Ale no ryb nie ma. Tutaj, czyli na środku łowiska dalej. I bliżej lewej strony tak nie ma. Mhm. One są brzeg mocno wychylone. Mhm. Będziemy próbować. Miałem między wierzbą, więc nic się nie sprawdziło. Raczej na noc pozostaję przy tym, że rzucam sobie wędkę troszkę na wysokości wierzby, na tym środku, więc zobaczymy. W moim przypadku podejmujemy się już ostatniego kroku trochę. Zarzucam sobie Oftersa Monster Craba. Jedną wędkę zarzuciłem, zmieniłem z Hannibala na Homaraka Napoleona z Invadera. Ostatnia noc, albo grubo, albo wcale, idziemy do końca.
Zrobiłem sobie taki towar. Będzie to na PV-kę. Jest tu Zalera pellet. Oprócz tego są kulki Monster Crab seria Victory. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Siedzi ryba. Ja. Ale Siedzi. gonitwa. Siedzi? Siedzi. Jest, czyli dobrze powiedzieliśmy. Jest środeczek. Panie i panowie, mamy to. Siedzi. Jeszcze co? Nie wiemy, ale się dowiemy. Spięła się. Weź. Nie, nie żart. Spięła się. Spięła się. Nie, spięła się, bo już czuję, że się spięła. Było branie, ale się ryba spięła, także jest nadzieja na coś, że tutaj będziemy mogli powalczyć. Zobaczymy sobie zaraz. Była nadzieja, walczymy dalej. Jest taka noc, że czujemy, że to będzie właśnie to, że będzie to branie, że nasze działania, nasze sądowania, wszystko pomogło. Także zobaczymy dalej, obserwujcie i patrzcie uważnie. Mieliśmy pierwsze branie. Fajna roleczka. Zastanawiam się, co poszło nie tak. Prawdopodobnie ryba zahaczyła się zbyt słabo, ponieważ w połowie holu poszła spinka. No niestety, zdarza się każdemu. Wydaje mi się, że nie moja wina, chociaż powtarzam to samo, co wcześniej robiłem. Robię PV-kę, rzucam w to samo miejsce, czekamy, może fajna jakaś rybka zaraz wejdzie znowu. Jest nadzieja. Byliśmy u kolegów ze stanowiska obok, rozmawialiśmy sobie, oni też jakieś tam piki mieli, więc ryba zaczęła chyba żerować. Cóż, czekamy na kolejne branie. Nasza zasiadka dobiegła końca. Wynik 2 piki, 1 spinka. Mimo wszystko wyjazd udany, poznaliśmy nowych ludzi, fajnie spędziliśmy czas. Mamy piękną pogodę, pięknie rozpoczęliśmy sezon, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu mimo wszystko. I to jest rozpoczęcie kolejnych zasiadek, więc Widzimy się na następnej zasiadce. Na razie.